Jedną z najlepiej rozwiniętych sieci tramwajowych w Polsce jest oczywiście ta w Warszawie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej sieci tramwajowej na Prawobrzeżu. Przewędrujemy od dworca wschodniego w kierunku zajezdni na Pradze, a później wybierzemy się w wyjątkowe miejsce, jedyne takie w całej stolicy. Zapraszamy Was na dzisiejszy spacer po tej stronie Warszawy. Zapraszamy, bo prowadzi nas tam Wojtek. Kim jest? O tym już za moment. Czas na dzisiejszy odcinek. Cześć, ja jestem w gonitwie przed świętami, ale mam nadzieję, że ten odcinek, który oglądacie, tak wleciał i będzie idealnym prezentem pod choinkę albo na Nowy Rok. Zależy kiedy oglądacie, no chyba że robicie to w lecie, no to co zrobić. Słuchajcie, dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo jest zrealizowany wspólnie razem z Wojtkiem, z autorem kanału Tramwajowy, na który Was bardzo gorąco zachęcam, żebyście wpadli. Wojtek tam pokazuje różne środki komunikacji i nie tylko w Warszawie, bo dzisiejszy odcinek z Warszawy, ale również w innych częściach Europy. Dlatego śmiało klikajcie, oczywiście link zostawiam Wam w opisie, a także znajdziecie tam oczywiście inne linki, na przykład możecie mnie zdonatować albo wesprzeć na Patronite. Także bardzo gorąco zachęcam, żebyście tam weszli, a my nie przedłużajmy dalej. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże, a dzisiaj ruszamy na tramwajową wycieczkę po warszawskiej Pradze. Zaczynamy, czas start! Mamy jednak trochę szczęścia, bo trafiliśmy na kurs linii M, obsługiwanej zabytkowym taborem. Tutaj do nas podjeżdża akurat wagon typu N. Bardzo ładnie. Zaraz nim pojedziemy w trasę. I kolejna ciekawostka, na linii 28 jest to jedna z nielicznych linii w Warszawie, w której mamy brygady solo i to w dodatku tutaj obsłużone wagonem 105N, a nie zmodernizowanym już z 3 płatami drzwi. Tutaj zaraz na tym rondzie jest pętla Dworzec Wschodni Kijowska, nie ma na niej peronu, jest to jedynie przystanek techniczny, a my piechotą idziemy w kierunku zajezdni Praga. Tutaj Warszawa wydaje się kończyć. Oczywiście jest to mylne przeczucie, bo już tam, już za zakrętem widać pierwsze tory i tramwaje stojące na zajezdni Praga, gdzie za chwilę pójdziemy.
Zanim jednak pójdziemy dalej, to dowiedzmy się, jak dojechać do tej pętli bez przystanku. Linia 28 startuje po drugiej stronie Wisły z pętli osiedle Górczewska. Następnie skręca i jedzie przez Bemowo do przystanku Radiowa. Później mija pętlę Nowe Bemowo i skręca na przystanku Aleja Rejmonta w Broniewskiego, jadąc przez Żoliborz w kierunku placu Grunwaldzkiego i dalej ronda Radosława. Tam odbija w kierunku mostu, przejeżdża przez Wisłę do ronda Starzyńskiego i skręca w kierunku dworca Wileńskiego. Następnie dojeżdżając Targową do Kijowskiej i odbija w kierunku swojej pętli Dworzec Wschodni Kijowska. Właśnie się zastanawiam, czy to możliwe, że to jest jedyne miejsce w Warszawie, gdzie jest torowisko tramwajowe, a nie ma ulicy. Bardzo możliwe, że właśnie taką sytuację tu mamy. A tuż obok jest zajezdnia Praga. To jest druga najstarsza zajezdnia w Warszawie, otwarta w 1911 bodajże roku. Mieści ona około 130 wagonów. Tu na pierwszym planie widzimy wagony techniczne, wielofunkcyjne. A tu jest właśnie wyjazd z zajezdni. Inna ciekawa sprawa. Tutaj mamy ograniczenie do 15 km na godzinę i mamy tramwajowy radar, tramwajowy pomiar prędkości. Jeżeli motorniczy jedzie za szybko, to tu zaświeci się czerwona lampka. Taka ciekawostka. Dotarliśmy właśnie do przystanku zajezdnia Praga. Tutaj trasa diametralnie zmienia swój charakter. Z poprowadzonej szeroką arterią wjeżdża w wąziutką uliczkę na Starej Pradze. Bardzo ładnie to wygląda, ale tu jest też ciekawostka. Mianowicie tu skręca używany tor. A tutaj są stare tory wzdłuż ulicy Ząbkowskiej. Tor w kierunku centrum, czyli właśnie w tamtą stronę, został zamknięty w 2000 roku, a wcześniej, równo z otwarciem nowej pętli i tego połączenia tutaj z dworca wschodniego, został zamknięty tor w tą stronę. Tramwaje bowiem wcześniej wyjeżdżały właśnie tym torem przez ulicę Ząbkowską do centrum miasta. Jest to też chyba jedno z nielicznych miejsc w Warszawie, gdzie mamy przystanki wiedeńskie. Tutaj w ogóle widać bardzo skomplikowany układ zwrotnic. Podobno przyczyną zawieszenia ruchu na trasie na Ząbkowskiej było też to, że po prostu właśnie na tym skrzyżowaniu zrobiło się za dużo zwrotnic, bo tramwaje rozjeżdżają się tu w 4 kierunkach. Do zajezdni, na Kawęczyńską, na Ząbkowską i do tyłu na Łącznik. Niezwykłego klimatu torom nadaje też fakt, że są one poprowadzone w bruku, a miejscami nawet w kamieniach. A tam nadjeżdża tramwaj w przeciwnym kierunku. Konstal 116 NA, jadący albo do Cmentarza Wolskiego, albo do Okęcia. To jednak jest 7 do Okęcia.
Czekamy na tramwaj, który nas zawiezie do dwóch ostatnich przystanków, Wojnicko i Kawęczyńską Bazylikę. Według rozkładu powinna być to 13 i powinna być tu za minutę. Czy tak będzie, to się zaraz okaże. A jak już dojedziemy do pętli, to pójdziemy potem do pętli Czynszowa, czyli drugiej pętli z takim niezwykłym charakterem położonej na Pradze. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy uda mi się tam dotrzeć przed tym, jak zrobi się ciemno. Punktualna, o czasie, jedzie 13. Właśnie mija pomiar prędkości, taki tramwajowy radar. No i zaraz nas zabierze do pętli Kawęczyńska Bazylika. Tutaj stoją tramwaje, akurat przysłonięte przez budynek ekspedycji. Mamy pętlę, a kilkaset metrów dalej Warszawa się kończy. Mamy wiadukt kolejowy prowadzący do stacji Warszawa Targówek. No i tak można powiedzieć, że taki swoisty koniec miasta. Dalej tramwaj nie jedzie. A tutaj kolejna ciekawostka. Widzimy jeden z najstarszych tramwajów typu swing, bowiem pierwsze 4 tramwaje PESA Swing zostały pomalowane w ten sposób, że nad przednią szybą mają taki mały czarny pasek. Tutaj akurat mamy wóz numer 3116. Oprócz tego taki czarny kawałek z przodu mają jeszcze tylko i wyłącznie wozy numer 3117, 3118 i 3119. Pozostałe swingi, cały pasek na górze mają czerwony, a tutaj taka perełka. Za swoimi plecami zostawiam pętlę Kawęczyńska Bazylika i idę piechotą do drugiego miejsca, które nas dzisiaj interesuje, to znaczy do pętli Czynszowa. Gdybym chciał pojechać tramwajem, zajęłoby to sporo czasu i wymagało co najmniej jednej przesiadki. Gdybym akurat złapał 13 i przesiadł się na dworcu wileńskim, na linię numer 23. Ponadto 23 nie kursuje zbyt często, więc w tym przypadku akurat lepiej jest pójść piechotą na skróty, co też nie zajmuje tak dużo czasu. Jak widzicie, Wojtek idzie na piechotę w kierunku tej jedynej, niezwykłej pętli ulicznej tramwajowej. Tymczasem ja wam jeszcze pokażę pewnie na mapie, jak tam dojechać komunikacją miejską w Warszawie. Zatem czas na pętlę Kawęczyńska Bazylika. Linia numer 7 dojeżdża z pętli Park and Ride Krakowska przez okolice Włochy-Okęcie, następnie Ochotę do placu Zawiszy. Tam alejami jerozolimskimi obok stacji WKD Warszawa-Śródmieście, stacji Warszawa Centralna przez Śródmieście do mostu Poniatowskiego. Po drugiej stronie Wisły odbija na rondzie Waszyngtona w kierunku Alei Zielenieckiej i dojeżdża do Kijowskiej, skąd Wojtek zaczął swoją wędrówkę. Następnie obok zajezdni Praga i w końcu pętla Kawęczyńska Bazylika. Drugą linią jest 13. Startuje ona na pętli Cmentarz Wolski, a następnie jedzie przez Wolę w kierunku Placu Bankowego.
Następnie przez most Śląsko-Dąbrowski do dworca Wileńskiego. Tam odbija targowo w kierunku kijowskiej. Później skręca w kierunku dworca Warszawa Wschodnia i już jedzie wspólną trasą z linią 7 do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Chciałbym teraz z tego miejsca też Was bardzo gorąco jeszcze raz zachęcić do dania lajka, zostawienia komentarza, a także do kliknięcia w subskrypcję, w dzwoneczek. Możecie również mnie wesprzeć. Jest taka funkcja na YouTube od 4,99 miesięcznie. I tak jak wspomniałem chyba na początku już, możecie również wejść sobie w linki, które znajdują się w opisie tego filmu. Oczywiście tam kierują na przykład do kanału YouTube Tramwajowy, który prowadzi Wojtek, ale tak samo możecie również tam mnie zdonatować czy wesprzeć na Patronite. Także lecimy dalej z tematem. Cały czas idziemy, jesteśmy już teraz bliżej. Jesteśmy właśnie na ulicy, która nazywa się chyba Kosmowskiej, Ireny Kosmowskiej. Tu my widzimy przed nami przejazd kolejowy. Są to tory, które prowadzą do stacji kolejowej Warszawa Wileńska. Zaraz przejdziemy tutaj przez ten przejazd i już kawałek stąd, obstawiam, że jakieś 400 metrów, będzie pętla tramwajowa czynszowa. Jest to pętla o tyle ciekawa, że nie dość, że poprowadzono w jezdni, to jeszcze jest to kryterium uliczne. Jednotorowe kryterium, właśnie poprowadzone w asfalcie. Nie na całym odcinku wydzielone. Tam też jest taki charakterystyczny klimacik warszawskiej Pragi. Czy tych starych obszarów, które nie zostały przebudowane. No, ale tutaj patrzymy, czy nic nie jedzie, żaden pociąg. Tam daleko w tamtą stronę, jakbym poszedł, to byśmy doszli do stacji Warszawa Wileńska. Muszę przyznać, że ja też tu idę pierwszy raz, więc to jest dla mnie taka wycieczka krajoznawcza. Jako że nie pochodzę z Pragi, tylko z innej dzielnicy, to raczej kiepsko znam te tereny, ale już tu w tą ulicę na prawo od tego wysokiego budynku zaraz skręcimy. I jeśli wierzyć mapom Google, to po właśnie jakichś 300 metrach powinniśmy znaleźć przystanek Czynszowa, który znajduje się na wspomnianej pętli ulicznej, do której właśnie idziemy. Być może, jak widzicie, powoli się już ściemnia, ale na szczęście ja docieram do naszego drugiego celu. Czy w tym miejscu spodziewalibyście się tramwaju? No, ja nie. Zdecydowanie nie wygląda to jak miejsce, na którym można by zobaczyć przemykające elektryczne pojazdy na torach, a jednak to jest taki swoisty ewenement, bo jakby nie spojrzeć, to tramwaj tu jest. Skręca na ciasnych łukach. Tu, w tej ulicy znajduje się przystanek Środkowa. Teraz już bardzo dobrze widać tory. A tu, tuż za zakrętem mamy pętlę Czynszowa. Akurat chyba nic na niej nie stoi, czyli pewnie tramwaj zaraz przyjedzie. Niestety w przeciwieństwie do trasy na Kawęczyńską Bazylikę, gdzie były 3 linie, a dalej 2, to tu mamy tylko jedną, 23. Mam takie przeczucie, że niestety o tej porze w sobotę to może kursować raz na 15 minut. Niestety tramwaj mamy dopiero za 8 minut. Tutaj tramwaj nam skręca, tak jakby biorąc pod uwagę kurs tramwaju, to ja idę pod prąd, bo normalnie to tramwaj jadą w tamtą stronę. Kto by pomyślał, że na
takiej małej uliczce będzie tramwaj. I w ogóle taka ciekawostka. Ten przystanek, na którym byłem przed chwilą, to znaczy Środkowa, pierwotnie znajdował się rzeczywiście na ulicy Środkowej. Dokładnie w tym miejscu, przy tej bramie, był przystanek na ulicy Środkowej o nazwie Środkowa. Jednak, żeby wygospodarować miejsce na peron, żeby nie robić wysiadania na jezdnię, przeniesiono go, nie pamiętam kiedy, ale chyba niedawno, bo w miejscu nowego torowiska położono już zielone tory, co jest dopiero niedawną praktyką. No niestety nowy przystanek Środkowa bynajmniej nie znajduje się na ulicy Środkowej, tylko na ulicy Wileńskiej. A tam, tędy jedziemy normalnie do ulicy 11 listopada i dalej do dworca wileńskiego. Stąd za chwilę powinna nadjechać 23. No 23 zaraz powinna przyjechać. Nie wiem, czy widać na kadrze, ale ten tramwaj w oddali, który właśnie mruga sygnalizacją, to jest właśnie 23. Przejeżdżaliśmy już 28 obok pętli Nowe Bemowo. Tam startuje linia 23 i jedzie w przeciwnym kierunku w stronę przystanku Radiowa. Tam odbija w kierunku dzielnicy Koło i dojeżdża do zajezdni Wola. Tam skręca w kierunku Placu Bankowego i tutaj, jadąc przez most Śląsko-Dąbrowski, pokrywa się z linią 13. Pod dworcem wileńskim odbija w lewo w kierunku Inżynierskiej, a tam już przystanku Konopacka i pętli Czynszowa. No powiem szczerze, tramwaj w takim miejscu wygląda jednak dość nietypowo. Taka mała pętla, raptem 2 tory, z czego tylko jeden z peronem. Taka jest właśnie pętla czynszowa.
I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że już zostawiliście lajka, zostawiliście komentarz, kliknęliście w dzwoneczek po kliknięciu w subskrypcję, a także zachęcam bardzo gorąco do wspierania mojego kanału. Mam nadzieję, że parę osób dojdzie nowych. Od 4,99 za miesiąc możecie to robić. I jeżeli lubicie takie filmy, to śmiało i gorąco zapraszam Was również na inne moje wideo. Pojawiają się one tuż pod koniec wideo każdego w proponowanych. Coś tam YouTube Wam fajnego podrzuci. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!